Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Ostatnio jeden z Was zapytał się mnie, gdzie na moim kanale znajdzie film dotyczący tylko i wyłącznie funkcji interakcji. Niestety takiego konkretnie nie posiadam, więc postanowiłem to zmienić i nagrać go dla Was, bo posiadam filmy, które korzystają z tej funkcji, ale nie opisują dokładnie, jak ją stworzyć, jak jej używać. Więc, moi drodzy, zaczynajmy. Po pierwsze, co musimy zrobić, to klikamy sobie prawym, dajemy Blueprint, Blueprint Interface. Ja sobie ją nazwę VI Interact. To jest mój interfejs, którego będę używał. Otwieram funkcję, nazwę też Interact. Daję compile, zapisz i to jest wszystko. Już stworzyliśmy nasz interfejs. Teraz otwieramy sobie Settings, Projekt Settings, Input i tutaj dodamy po prostu przycisk, pod którym będziemy używać tej funkcji. Action Mappings. Ja sobie też nazwę tą funkcję Interact. Rozwinę to. Wcisnę klawiaturkę, naciskam E, wskoczyło tutaj. To jest moje E. E będzie odpowiadać za tą funkcję. Zamykamy i otwieramy nasz blueprint postaci. Ja sobie ją tutaj troszeczkę przerobiłem, bo zmieniłem troszkę kamerę. Nie mam tego springa kamery, ale to nie ma znaczenia. Bardziej chodzi o to, żebyście wiedzieli, na czym to mniej więcej polega. Otwieramy sobie Event Graph. Ustawiłem sobie po prostu kamerę na twarzy, żebym po prostu mniej więcej miał ją na wycelowaniu mojej po prostu kamery. Damy Event Interact i damy sobie tutaj Event Interact. To jest właśnie Action Events. To jest to, co dodałem właśnie w tych ustawieniach projektu jako input. Teraz, moi drodzy, mamy dwie opcje śledzenia linii, które możemy użyć. To jest Light Trace by Channel albo For Objects. Pierwsza, moi drodzy, oddziałuje przez widoczność naszego blueprintu, którego będziemy używać. Jest o tyle kłopotliwa, że jeżeli blueprint posiada kilka komponentów, to będzie oddziaływać to na cały blueprint, a nie bezpośrednio na obiekt. Więc ja osobiście używam Line Trace for Objects. Moi drodzy, tutaj możemy sobie ustawić szyk, Object Types dajemy Array, Make Array. To jest szyk najlepiej na Dynamic. Chodzi o to, że jak sobie kliknę na przykład w to i jeżeli to by było blueprintem, to jeżeli jest static, to ta funkcja nie będzie działać, a jeżeli zmienię na vMovable, to będzie działać. Teraz, moi drodzy, musimy sobie stworzyć wektor do naszej kamery, czyli odległość, od której kamera będzie łapać tą funkcję. Wyciągamy sobie kamerę, dajemy get world location. Jeszcze raz get world, ale tym razem rotation. Od tego dajemy get forward vector. I ten wektor będzie oddziaływać właśnie na to, w jakiej odległości od naszej kamery do punktu końcowego będzie to wszystko działać. Więc tutaj dodamy sobie mnożenie, o dziwo, ale tak ma być. W tym pustym pinie klikamy sobie prawym, zmieniamy go na float single precision i tutaj właśnie wpisujemy wartość odległości, od której nasza kamera będzie działać do punktu końcowego. Stąd przeciągamy sobie, dajemy add i łączymy te dwa piny i to jest nasz koniec. Czyli to plus to daje nam końcowy wynik, a tylko to daje nam początkowy wynik. Czyli początkowa wartość lokacji naszej kamery, czyli w tym przypadku moja głowa, to jest początek śledzenia, a koniec to jest początek śledzenia plus te 200. I teraz, moi drodzy, jeżeli mam to wszystko zrobione, to musimy dać wynik końcowy, czyli stąd dajemy break-it result.
Stąd dajemy, moi drodzy, gałąź, a najlepiej od razu dwie. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Bo pierwsza gałąź i pierwszy warunek to jest śledzenie kamery. Jeżeli jest prawda, idzie do drugiej gałęzi, żeby spełnić kolejny warunek. A kolejnym warunkiem będzie uderzenie w interfejs. A żeby to zrobić, to nasz aktor, czyli to, na czym chcemy użyć naszego śledzenia, ma implementować interfejs i to jest drugi warunek. A ten interfejs to jest właśnie ten, który stworzyliśmy. BI Interact. To jest właśnie to, co stworzyłem. I stąd dajemy Interact. Mamy class BI Interact, czyli mój interfejs i koniecznie musi być message w nawiasie. To jest wiadomość do kolejnego blueprintu, żeby odebrało właśnie wiadomość związaną z interfejsem. I to łączymy też tutaj. I to, moi drodzy, jest zrobiona funkcja do śledzenia naszej kamery, naszego punktu. Naciskam E, śledzę kamerą. Jeżeli natrafię na obiekt blueprint, który jest dynamiczny, spełnia się warunek. Jeżeli po spełnieniu tego warunku trafiam w interfejs, który zaimplementuje do tego blueprintu, idziemy dalej, trafia jako wiadomość. I teraz ta wiadomość będzie już tworzona w konkretnym blueprincie. Dajmy na to tą rampę. Ja sobie tą rampę, moi drodzy, przerobię na blueprint. I teraz mam ją już jako blueprint. I teraz co muszę zrobić? Class settings implementuje interfejs. Tutaj. Pojawił się tu. Zapisuję. W tym momencie klikam sobie na rampę i tutaj muszę zmienić na movable. Jeżeli to zmieniłem, teraz będzie działać i teraz dodam funkcję Event Graph. Klikam sobie Interact i teraz tak. To jest to. Ten odpowiednik. Jeżeli ten warunek, to wszystko spełni się, to zaczyna się ta funkcja. W tym blueprincie tej rampy. I teraz zrobimy sobie destroy. Na przykład. Zapisuję i startujemy. Podchodzę, klikam, znikła. Dodam Wam tutaj, tu sobie zmienię, żeby śledzenie linii po kliknięciu było wyświetlane, żebyście widzieli, o co chodzi. Widzicie? Tutaj nie działa na nic, więc ta kreska przechodzi przez to. Nie zatrzymuje się na niczym. Tutaj tak samo. Ale jak trafię tu, widzicie? Kwadracik się pojawił i od tego momentu do tego momentu jest te moje 200, które ustawiłem. Ale jest jeszcze jedna opcja, która może się wydarzyć. To jeżeli mamy kilka komponentów. Więc w tym momencie wchodzę sobie tutaj, dam viewport i skopiuję. Skopiuję ten mesh po prostu. Ten daję tu. I ten główny mesh jest ruchomy. A ten mesh dam na static. A muszę to przesunąć troszeczkę, moi drodzy, bo mi się tu... O, tak zrobimy. Prawy jest nieruchomy, lewy jest ruchomy. Pomimo, że to jest ten sam blueprint, to zmieniłem ruchomość, więc nie oddziałuje na to nic. A teraz użyję tutaj. I moi drodzy, zadziałało. I zniknął cały blueprint, no bo tak stworzyliśmy tą funkcję. Więc moi drodzy, tak mniej więcej działa używanie właśnie śledzenia obiektów, że skupia się na tym, na czym konkretnie chcemy, co ustawimy jako ruchomość zmienną bądź statyczną w naszym blueprincie. Ok, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mniej więcej Wam to wytłumaczyłem, jak to wygląda i trzymajcie się. Do następnego. Hejka, cześć.